Dzisiaj nie dał zamknąć się w garażu, więc zaczynamy w trochę bardziej nietypowy sposób. No więc, jak wszyscy doskonale wiemy, w ostatnich miesiącach nie ma takiego dnia, w którym jakiś producent samochodów nie pokazałby swojego nowego elektryka. Nowego i oczywiście najlepszego. Ładuje się na 100 km w 3 minuty, ma zasięg 600 km, jest najcichszy, najszybszy, najmocniejszy, największa trwałość baterii itd., itd. I wtedy na scenę wjeżdża Lexus i mówi: panie i panowie, przestańcie chrzanić. Elektryki to są dobre do miasta. I my wam takiego właśnie dajemy. I się nazywa Lexus UX 300e. Lexus UX 300e. Ze względu na dźwięki, jakie wydaje. Lexus wprost mówi o nim miejski elektryczny crossover. Samo to już sugeruje, że nie macie co myśleć o dłuższych podróżach w trasę na tej baterii. Z 3 powodów. Pierwszy powód jest taki, że bateria tutaj ma tylko 54 kWh, co oznacza, że nie przejedziecie zbyt dużego dystansu na jednym ładowaniu. Lexus mówi, że to 315 km, ale według normy WLTP, czyli ledwo się tocząc, mając wiatr z tyłu i zjeżdżając z górki. Realnie możecie liczyć na powiedzmy 250 km, a to wyklucza, przyznacie sami, ten samochód jako auto do dalekich podróży i planowania sobie urlopów nad Morzem Śródziemnym. Drugi powód jest taki, że macie tutaj gniazdo szybkiego ładowania HDMO, które występuje rzadziej. Tak po japońsku to zrobiono. Więc może się zdarzyć, że zajedziecie na jakąś szybką ładowarkę, a tam po prostu takiego gniazda nie będzie. Na szczęście z drugiej strony jest już gniazdo bardziej cywilizowane. Proszę bardzo, nazywa się Type 2 i już jest w zasadzie na każdej stacji do ładowania. Tutaj też wpina się takie gniazdko, taką ładowarkę ze zwykłego gniazdka 230 V. Problemem jest też niestety moc ładowania, bo maksymalna w tym wypadku wynosi tylko 50 kW, podczas gdy inni producenci już robią 100, 150, 125, a nawet 250 i 350 kW. A to oznacza, że dosyć długo nawet z najszybszej ładowarki będzie się ładował, bo od 0 do 100% aż 1,5 godziny, a do 80% godzina. Jak na współczesne standardy, no średniawo. Oczywiście możecie go też naładować z takiego zwykłego gniazdka 230 V. O, a to są wszystkie kable, które dostajecie w komplecie. Jeden kabelek, drugi kabelek i trzeci kabelek. I ten trzeci kabelek to jest, kurna, to są śmieciarze. No przywożą mi sieć śmieci z Warszawy. O, tak i tak. I wiecie, ile wtedy trwa ładowanie? Całe 24 godziny, a raczej minimum 24 godziny, bo jak macie kiepską instalację w domu, to może się nawet wydłużyć do 30 godzin. Ale Lexus mówi wprost: my nie stworzyliśmy tego samochodu dla dużego zasięgu. My nie stworzyliśmy tego samochodu po to, żebyście mogli naładować go w 15 minut do pełna. Bo w przypadku miejskiego crossovera to nie ma najmniejszego sensu. Dlatego filozofia Lexusa jest taka. Kupujecie sobie wallboxa, który kosztuje 3-4 tysiące złotych, instalujecie go we własnym garażu i tylko w ten sposób ładujecie ten samochód, a nie na żadnych stacjach szybkiego ładowania, ani z gniazdka 230 V. Naładowanie do pełna trwa około 7-8 godzin i kosztuje Was 25 zł w taryfie nocnej. To daje Wam kwotę na poziomie 10 groszy za przejechanie każdego kilometra. A wiecie, czemu tak naprawdę tak długi jest ten czas ładowania? Czemu ta bateria ma taką, a nie inną pojemność? Bo Lexus sobie założył, że nie chce mieć problemów pod tytułem za 3-4 lata przychodzi klient i mówi, że teraz to on ma zasięg na 100 km. Ta bateria ma wytrzymać 10 lat i 1 000 000 kilometrów i na tyle ma gwarancję. A teraz przechodzimy od teorii do praktyki i jak dobrze widzicie i jak zdajecie sobie sprawę, UX 300e zbudowano na bazie UX 250H. Przy czym starano się ukryć, że to jest auto elektryczne zbudowane na bazie spalinowego, co nie do końca się udało, ponieważ na przykład trzeba było troszkę obniżyć podłogę. Ale przynajmniej jej nie podniesiono, tak jak w EQC Mercedesie. Możecie jego test zobaczyć sobie tutaj w tym miejscu, bo tam zamiast obniżyć to podniesiono podłogę. Efekt jest taki, że prześwit jest diametralnie mniejszy niż w normalnym Mercedesie GLC. Za to pod szybie poszło w górę o tyle i fatalnie to wygląda, szczególnie przy opuszczonej szybie. Tu zastosowano efekt odwrotny, w związku z czym też skurczył się prześwit, ale tylko o 2 cm zamiast 16. Jak w UX 250H mamy 4,
15 cm. 14. Co ciekawe, fakt, że mamy baterię w podłodze, a silnik elektryczny tam z przodu. O! Jak doskonale widzicie, pies gotowy do drogi i się mieści, nawet jak zamkniemy. Dobry wiaterek, tak? Ciepło dzisiaj. Czyli, mówiąc krótko, 367 litrów pojemności, to jest 47 litrów więcej niż w przypadku UX-a 250H z napędem tylko naprzód i 90 litrów więcej niż w przypadku UX-a 250H z napędem na 4 koła, ponieważ tutaj nie ma już zbiornika na paliwo, ani nie ma silnika elektrycznego, ani nie ma baterii zasilającej układ hybrydowy, tylko jest urusik, tak? No. Miejsca w UX-ie 300e jest dokładnie tyle, co w UX-ie 250H i w UX-ie 200. Czyli dla takich chłopów jak ja nie ma go zbyt wiele, przede wszystkim na nogi, ale też nad głową. Natomiast mamy ogrzewanie tylnej kanapy, czego nie znajdziecie w UX-ie hybrydowym. Proszę, skrajnych 2 siedzisk. Są też 2 gniazda USB z możliwością szybkiego ładowania. Co ciekawe, tutaj w fotelu kierowcy nie ma kieszeni na cokolwiek, a tutaj kieszeń już jest. Tak, Urusik? Podłokietnik jest. Cup holdery ma. Kanapa się składa się. O, dzień dobry. Idziesz tu? No, możesz się położyć teraz. Co, misiaczko, co? Więc miejsca typowo jest dla dwojga dzieciąt. Czyli potwierdza się teoria, że to miejski crossover. Wystarczy, żeby dzieci odwieźć do szkoły i do przedszkola, im tu ciasno nie będzie. Ale jak gdzieś dalej wy pojedziecie, no to już trzeba się troszkę będzie namordować. Dobra, Urusiątko, wychodzimy już teraz serio. Chodź. Urus. No co za mędra, no. Jeżeli chodzi o wnętrze, to tak na pierwszy rzut oka też jest dokładnie takie samo jak w Lexusie 250H. W sensie deska rozdzielcza tutaj. Natomiast zastosowano na przykład taki materiał, który, uwaga, jak chwali się Lexus, nawiązuje swoją strukturą i materiałem do tych takich typowych japońskich rozsuwanych drzwi. I rzeczywiście ta struktura jest taka miękka, przyjemna i taka faktura jakby z takimi włoskami. Całkiem fajnie i ciekawie to wygląda. Jeżeli chodzi o samą skórę, tutaj też są nawiązania do japońskiej sztuki, bo podobno takie szwy jak tutaj, te przeszycia, które uznawane są za wyjątkowo trwałe i jednocześnie wyjątkowo miękkie, stosuje się na przykład szyjąc stroje do judo. Bo one muszą być wytrzymałe. Jak się napnie biceps, jak się tam napnie, tu napnie, to żeby nie pękło i podobno tak samo właśnie są zrobione te przeszycia. Sama skóra, wierzcie mi, tak delikatnej i tak miękkiej i tak przyjemnej nie spotkacie w żadnym kompakcie klasy premium. Reszta materiałów też nie ma się do czego przyczepić, bo to jest miękkie, tam nawet daleko, tam jest miękkie, tam jest miękkie. To jest miękkie, tutaj dopiero jest trochę twardziej, czyli poniżej linii kolan, tak na dobrą sprawę. A to też jest miękkie. O, tu. Więc jak trzymam w ten sposób opartą nogę, to nic nie czuję, mnie nie boli. Tutaj też jest miękkie, mimo że wygląda na plastik, to jest serio mięciutkie. I to jest mięciutkie, i to jest mięciutkie, i dopiero tutaj pojawia się plastik. Więc pod względem wykonania i wykończenia wnętrza i użytych do tego materiałów, po prostu Lexus. Całkiem spory ekran multimedialny, którego grafika oczywiście, szczególnie jeżeli chodzi o nawigację, pozostawia dużo do życzenia. Zaraz zobaczycie. O. Dlatego tego się nie używa, tylko używa się Apple CarPlaya, który łączy się przewodowo. Tylko. Na razie bezprzewodowo nie. Natomiast jest ładowarka indukcyjna. Tutaj podoba mi się to, że przyciski są fizyczne do obsługi klimatyzacji. Tutaj i wszystko jest ładnie, czytelnie opisane. I jednocześnie do wentylacji foteli, bo tutaj w tej wersji też takowa jest. Ogrzewanie kierownicy też jest i ogrzewanie foteli też jest i to jest wszystko dotykowe. Ten znaczek świadczy o tym, że mamy najbogatszą wersję wyposażenia i marka Lewinsona, który ma, uwaga, 13 głośników w małym, kompaktowym samochodzie. Jeszcze wracając do samej baterii. Japończycy głośno się tym nie chwalą, ale prawdopodobnie, i tak mówią eksperci, którzy się przyglądali tej baterii, zastosowano tutaj ogniwa, uwaga, litowo-żelazowo-fosforanowe. One są ogniwami trochę starszej generacji i w związku z tym mają mniejszą pojemność energetyczną. Mówiąc krótko, powiedzmy, w takiej baterii typowo litowo-jonowej opartej na kobalcie mieści się więcej energii niż w takiej samej baterii litowo-żelazowo-fosforanowej, która zainstalowana jest w UX-ie. W związku z czym mamy tylko 50 kWh pojemności tej baterii tutaj, podczas gdy w takiej typowo litowo-jonowej opartej na kobalcie byłoby to, nie wiem, 70 kWh. Ale zrobiono to celowo, ponieważ te baterie tutaj
mają zdecydowanie mniejszą tendencję do spadku efektywności. Czyli jak ładujecie ją z większą mocą albo częściej, to z ubiegiem lat ona dużo wolniej traci pojemność i swoje parametry niż takie baterie typowe litowo-jonowe. No i stąd może też wynikać to, że pozwolono tutaj tylko na ładowanie z mocą 50 kWh. Stąd może wynikać też to, że ta bateria jest trochę mniejsza niż w samochodach konkurencyjnych. O, szumiało. A teraz wracając do samej jazdy, no to mamy tutaj silniczek elektryczny, który napędza tylko przednie koła i umieszczono go z przodu. Ma 204 konie mechaniczne i 300 Nm, co w zupełności mu wystarczy do takiego spokojnego poruszania się. Skrzynia biegów oczywiście jednostopniowa, tylko bieg do przodu. Jeżeli chcecie pojechać do tyłu, to nie ma tam biegu, tylko tak naprawdę plus zamienia się z minusem i wtedy macie bieg wsteczny. Bardzo fajna taka gałunia, taka mała, skromniutka. Gałunia ma też, jak widzicie, takie by tutaj. I wtedy jak sobie wrzucicie to by tu, o, i tu pojawia się wtedy by na wyświetlaczu i możecie sobie sterować rekuperacją. Na przykład, o, schodzę z rekuperacją do 4 takich strzałeczek w dół i jak zdejmuję nogę z pedału gazu, to czuć, że samochód zwalnia, ale nie robi też tego tak brutalnie jak inne elektryki. Natomiast jak sobie plusem podniosę i jest tylko jedna strzałunia w dół przy tym B, to generalnie jak zdejmuję nogę z pedału gazu, to samochód jedzie tak jakby był na luzie, czyli na biegu jałowym. Jak sobie wezmę w D, to ta rekuperacja działa w ten sposób, że za każdym razem muszę schodzić łopatką do 4 strzałeczek w dół. Jak dodaję sobie wtedy gazu, znikają te strzałeczki, zdejmuję nogę z pedału gazu i znowu mam tak jakby jazdę na luzie. Mówiąc krótko, najlepiej po mieście jeździć sobie w trybie B, bo on wtedy sam będzie sobie z tej rekuperacji korzystał automatycznie największej. O, w ten sposób i będzie hamował. Natomiast jak jedziecie w trasę, lepiej sobie wrzucić dy i wtedy w dy macie indywidualne sterowanie łopatkami przy kierownicy tą rekuperacją. Natomiast zobaczcie, jak prześmiesznie wygląda wskaźnik naładowania baterii. Wszystko jest cyfrowe, a ten jest analogowy. Tak jakbyście mieli zegarek elektroniczny na ręku, ale akurat datę pokazywałby analogowo. Miałby wskaźniczek. No prześmieszne. Tutaj tak samo Lexus UX300e. Ten napis zastosowano w miejscu, gdzie normalnie w Lexusie hybrydowym i benzynowym jest wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej. Natomiast ma znacznie lepsze zawieszenie niż ten Lexus hybrydowy. Przez to, że doszła tutaj bateria, która waży dodatkowo 300 czy tam 350 kg i musiano poprawić zawieszenie, to dużo lepiej wybiera nierówności. I to zarówno takie wzdłużne, jak i poprzeczne. Zobacz, tu jest takie siodełko, cyk. Przez to stał się też bardziej responsywny układ kierowniczy. Czyli jednak te zmiany wagowe często też mają ten pozytywny wpływ, że samochód lekki stosunkowo zaczyna się lepiej prowadzić. A nawet nie jechaliśmy w trybie Eco, jechaliśmy w trybie Normal. O, i teraz czuć, że zupełnie inaczej reaguje na dodanie gazu. Nawet jak się głębiej wdepnie ten pedał gazu, to on mniej dynamicznie przyspiesza, po to, żeby oszczędzać tę energię. To jest takie opóźnienie, tak jakby w samochodzie spalinowym cały czas była przymknięta przepustnica, a nie całkowicie otwarta. Dopiero jak wejdziemy w tryb sport, o! Natomiast ciekaw jestem jednego, ponieważ... O! No tak, po mieście to ja mogę jeździć, proszę pana. Natomiast ciekaw jestem, jak te 204 konie i 300 Nm będą przenoszone na asfalt przez tę przednią oś, kiedy na przykład jest troszkę mokro. No bo przecież, jak doskonale wiemy, ośki nie lubią, jak jest mokro. A tutaj mamy kupę tego momentu obrotowego. I zaraz sobie przede wszystkim sprawdzimy, czy generalnie nie będą piszczały nawet na takiej suchej nawierzchni, jaką mamy teraz, jak zrobimy sobie 0-100. 7,5 sekundy, mówi Lexus. Podaje, tak. Ale ładnie, patrz. I ten niski środek ciężkości, jak go tutaj jest, dobrze wyczuwalny bardzo. Tu trzeba... Kurde, szkoda, że on nie ma tylnego napędu. Uwaga! No jak szkoda, że on nie ma tylnego napędu, naprawdę. Prowadzi się bardzo ładnie po tych zakrętach. Czuć, że środek ciężkości jest bardzo nisko położony, natomiast przez ten przedni napęd i tak macie podsterowność tam na przodzie. I tego się nie uniknie, nawet jeżeli jest świetnie wyważony samochód, a napęd jest tylko naprzód. Po prostu.
będzie go zawsze lekko wypluwało. Natomiast pytanie, czy będziecie jeździli tak po mieście? Bo to trzeba być lekko lniętym jak bąk. Proszę, dragi. Bierzemy dragi. Na te dragi potrzebujemy pieniędzy. Żeby połączyć się z dragami, proszę nas subskrybować. Będziemy wdzięczni. Często pytacie nas, jakich aplikacji używamy. To nie są aplikacje tylko w telefonie do pomiaru. To jest jeszcze oprócz tej aplikacji takie urządzenie i to ono czyta GPS i czyta GLONASS i dzięki temu te wartości są bardzo wiarygodne. Tryb sport, nie wyłączam kontroli trakcji. Zresztą zróbmy to inaczej. Jedziecie, jesteście w mieście, jesteście w trybie eko i nagle ktoś Was podpienia jakimś hot hatchem z boku, który też ma około 7 sekund do setki. I zobaczymy, czy będziecie w stanie nawiązać z nim rywalizację tak normalnie z trybu eko, bez wyłączenia kontroli trakcji. I już zamrugała i już go lekko musiała zdusić. I co? Zobaczcie, 7,98, czyli 8 sekund. I to czuć było, że lekko zdusiła go kontrola trakcji na samym początku. To teraz zawróćmy i zróbmy sobie jeszcze raz na przykład w sporcie. Jeszcze nawiązując do tej baterii tutaj. Wszyscy dzisiaj stosują chłodzenie cieczą. Chłodzenie cieczą jest efektywne, ponieważ lepiej chłodzi te baterie, natomiast ma też wady. Po pierwsze, musicie w takim układzie chłodzenia wymieniać co jakiś czas płyn, czyli to serwisować. Po drugie, więcej też waży, bo to jednak tu dodatkowa chłodnica, to płyn i tak dalej. A tutaj zastosowano chłodzenie powietrzem, bo Japończycy są pewni, że to lepiej zda egzamin. O, i znowu go przycięło lekko. 7,92, całe 700 lepiej. Jakbyś wysiadł silny, to bym zrobił 7,5, wiesz? Ale nie każę Ci tego robić. Charging settings tu ma nawet. O, co to jest charging? A, można sobie czas zaplanować, kiedy ma się ładować. Na przykład od tej 22 do 6 rano, czyli w taryfie nocnej. Można też sobie limit zaprogramować, czyli żeby się ładował tylko do 90%, co jeszcze pozwoli Wam wydłużyć trwałość tej baterii. Jeszcze go lekko przycięło, czyli gubi tę trakcję tam na samiutkim początku. A teraz uwaga, silny, tego jeszcze nigdy nie sprawdzaliśmy. Hamulce w UX-ie, w mieście jak trzeba szybko zahamować. Dobrze, silny, utrzymałeś się. No, 7,85 już proszę bardzo, 0-100 i dodatkowo mamy czas od 100 do 0, 2,85. Dobra, już go nie katujemy, bo nam wzrosło średnie zużycie energii do 25,9 kWh. No to jeszcze raz, zakręcik. Niesamowite jest to, że w takim szybciej pokonywanym zakręcie ma się wrażenie, że z przodu jest szpera na przednich kołach, bo nie tnie go typowo ESP, jak się pojawia podsterowność, tylko ewidentnie zaczyna inaczej dystrybuować moment i moc na przednie prawe i lewe koło. Tak jakby go ograniczała elektronika, ale nie tnąc samą kontrolę stabilizacji toru jazdy, tylko tnąc właśnie moment i moc na poszczególnych kołach. A, dobra, w eko wejdźmy. W eko zobaczymy, jadąc do Warszawy, jakie będziemy mieli średnie zużycie energii, tak przy... Patrzcie, zobaczcie, to jest w elektryku fajne. Tu już zajechał tirowi drogę, a ja cyk, proszę bardzo, 120 km na godzinę jeszcze przed niego. I teraz robimy reset and total average zużycie energii i sobie pojedziemy takie właśnie te 120. Włączymy sobie tempomata, Radar Cruise Active. W najtańszej wersji dostajecie też aktywny tempomat i mnóstwo systemów wspomagających kierowcę podczas jazdy, które nazywają się Lexus Safety System Plus drugiej generacji. Lexus chwali się tym, że nikt nie jest w stanie Wam tyle obiecać, co Lexus daje Wam w standardzie w takim samochodzie, przynajmniej jeżeli chodzi właśnie o te systemy wsparcia. No ale misiu, jedziesz 109, jak ja Ci zadałem 120. Aha, bo tam przed sobą masz samochód, tak? O, dobra. I co? A, i wchodzi w zakręt sam. No gdzie mnie tutaj mryga? No ja jadę. Co, zahamować mam mu? 120 mam na liczniku, jak Pan Bóg przykazał. A teraz kurna patrzy w tym Oplu i wącha. Smrodek przepalających się kabli. I co? Łosiu? No i zawyżył mi średnią. Co jest niesamowite, kurde, to wyciszenie. 120 km na godzinę. Można szeptać i wszystko słychać. Tutaj gdzieś tam są drobne szumy powietrza. Ale generalnie dużo ciszej niż nawet w hybrydzie, a już szczególnie w benzynowym modelu.
zużycia energii nie widzę. O, teraz widzę. 16 kWh na 100 km. Bardzo rozsądny wynik, bo to oznacza, że z taką prędkością przejedziecie 32 i jeszcze 16 to 48, 300, ponad 300 km. To nawet się można z Warszawy do Radomia udać, albo do Łodzi, a nawet do Pabianic. W podstawowej wersji dostajecie też klimatyzację automatyczną, światła LED, jeżeli dobrze pamiętam, ekran tylko troszkę mniejszy, ale już jest w standardzie Apple CarPlay. Bogatsze wersje mają już prawdziwą skórę, wentylowane fotele z przodu, ogrzewaną tylną kanapę, podgrzewaną kierownicę, mają biledowe reflektory, takie aktywne. I co jeszcze mają? Mają Marka Lewinsona też. I jeszcze mają coś takiego, zobaczcie. Na kluczyku wtedy jest napisane AC, Air Condition. Możecie sobie po prostu z kluczyka włączyć klimatyzację na przykład w gorący dzień, zanim wsiądziecie do auta. I ta elektryka tutaj tak ładnie z nią współpracuje, że po prostu się szybciutko, przyjemnie schłodzi wnętrze. I w najbogatszej wersji jest nawet head-up display. Wersja nazywa się Omotenashi albo Omashinato na Meshana. Dobra, pojawiło się trochę hamowań, pojawiło się trochę przyspieszeń i średnie zużycie energii wzrosło do 17,6. Ale i tak oznacza to, że przejedziecie spokojnie te 250 km ekspresówką z prędkościami 120-130 km na godzinę. Natomiast ciekaw jestem, jakie będzie zużycie energii w mieście. Dojeżdżamy do Warszawy i zobaczymy, jak to będzie właśnie w takim gęstszym ruchu, przy mniejszych prędkościach, częstszych hamowaniach, wykorzystaniu rekuperacji. Spodziewam się, że będzie to 15-16 kWh, bo wtedy te 16 kWh faktycznie da Wam zasięg realny na poziomie 300 km. Więc dziennie będziecie mogli przez cały tydzień codziennie przejeżdżać po około 40-50 km. Dokładnie tyle, ile przeciętny użytkownik robi po dużym mieście codziennie. I to oznacza, że będziecie mogli go ładować tylko raz na tydzień. I wtedy nie potrzebujecie garażu, ani wallboxa, ani nawet mieć gniazdka z ładowarką w garażu podziemnym, jak mieszkacie w apartamentowcu czy w bloku, tylko wystarczy, że podjedziecie raz na tydzień pod takie HDMO, skoczycie sobie w ciągu tej godziny czy półtorej na siłownię albo na zakupy, a w tym czasie samochód się nabombluje kilowatogodzinami. Ale skoro jesteśmy przy wallboxie, to w zasadzie wszyscy producenci elektryków dzisiaj oferują takiego wallboxa razem z samochodem. Za jakąś tam niewielką dopłatą 2, 3 czy 4 tysięcy złotych. Ponoć tak samo ma być w przypadku UX 300e. Czyli kupując go będziecie mogli sobie dorzucić takiego wallboxa i ma to tę zaletę, że wtedy taki wallbox jest sygnowany logo danej marki, w tym wypadku Lexa, w związku z czym macie pełną gwarancję, jeżeli coś by nie wypaliło, poszło nie tak. Słuchajcie, ciągle nie położyłem nogi na pedale hamulca, ale teraz muszę sobie zresetować komputer 0,0 i sprawdzamy, ile będzie na Alejach Jerozolimskich palił i dalej. Znaczy zużywał energii, a nie palił. Znaczy palił węgiel. Najefektywniej oczywiście, jednocześnie najefektowniej byłoby go ładować z instalacji fotowoltaicznych paneli, co są na dachu. I wtedy sobie rzeczywiście one wytwarzają energię, wyładujecie sobie nią Lexusa UX300e i nie wydajecie na to tak naprawdę nawet 1 grosza. Oczywiście oprócz tego, że musicie zapłacić za instalację fotowoltaiczną. Udało mi się. A teraz zobaczcie na średnie zużycie energii. Przejechaliśmy po Warszawie dobrych kilka kilometrów. Tu korki, tam zatory, ograniczenie prędkości raz do 50, raz do 70. 14 kWh, co oznacza, że spokojnie przejedziecie na jednym ładowaniu 350 km. Zimą może 300, jak będzie chodziło o ogrzewanie. Uważam, że jak na miejskiego crossovera, podkreślam 2 kreskami słowo miejskiego, nie ma naprawdę żadnego wstydu. 2 lewe pasy stoją, a my możemy sobie normalnie jechać buspasikiem całkiem legalnie. Szczerze, pod względem wrażeń z jazdy jest to najlepszy Lexus UX. Po pierwsze, ma świetnie zestrojone zawieszenie. Ono jest takie jędrniutkie, świetnie wybiera wszystkie nierówności, więc pod tym względem jest lepiej, bo waży więcej, więc też inaczej ta amortyzacja tutaj działa. Po drugie, niski środek ciężkości sprawia, że naprawdę lepiej się prowadzi. Po trzecie, wrażenia z jazdy tym elektrykiem, który płynnie przyspiesza i każde muśnięcie tego pedału gazu jest takie uwielbia być wręcz prowokowany, takie dziu, dziu. Po czwarte, możecie nim jeździć buspasami, więc oszczędzacie sobie cenne minuty w mieście.
I po czwarte, wcale z tym ładowaniem tutaj nie ma takiego dramatu, jeżeli przyjmujecie, że będziecie po prostu użytkowali go w mieście, ewentualnie poruszali się na krótkich dystansach poza tym miastem, czyli skoczyli sobie do Łodzi i wrócili, bo akurat ten zasięg i ta bateria są w stanie udźwignąć. Natomiast jeżeli zależy Wam po prostu na tym, żebyście mogli jeździć dłużej, dalej i żeby nie ograniczała Was konieczność ładowania baterii albo ich pojemność, to sobie kupcie wersję hybrydową 250 i tyle.